Porsche 924 wywróciło stolik, na którym stała ikona marki opartej o model 911. Dlaczego marka kojarzona z silnikiem z tyłu, powietrznym chłodzeniem i niezmiennością zdecydowała się stworzyć samochód, który złamał wszystko, co wydawało się jej dogmatem? Dlaczego firma budująca swoją tożsamość na ciągłości nagle powiedziała: spróbujemy inaczej? I co ważniejsze, czy to inaczej stało się wstydem, czy fundamentem przyszłości? Tu zaczyna się historia Porsche 924. Nie od mitu, od decyzji, która miała być rozsądna i wpuścić trochę świeżego powietrza do biura konstrukcyjnego Porsche. Świat lat 70. nie przypominał świata, w którym narodziło się 911. Kryzys paliwowy, rosnące koszty paliwa, nowe normy emisji i bezpieczeństwa, zmieniający się rynek, w którym odbiorca nie zawsze chciał samochodu trudnego, wymagającego i drogiego. W takich realiach Porsche musiał odpowiedzieć na brutalne pytanie: czy można polegać na jednej linii modelowej wiecznie? Czy marka, która ma przetrwać, może opierać się tylko na tradycji? I czy przyszłość można zabezpieczyć wyłącznie wspomnieniami przeszłości? Odpowiedź, choć nie była łatwa, brzmiała nie. Dlatego 924 zaczyna jako projekt nie dla Porsche. Początkowo miało być sportowym modelem Volkswagena, budowanym według ich założeń, nowoczesnym, ale ekonomicznym, atrakcyjnym, ale rozsądnym, dynamicznym, ale nie ekstremalnym. Porsche realizowało dla Volkswagena prace rozwojowe. Projekt powstawał konsekwentnie. Konstrukcja, aerodynamika, układ napędowy, proporcje, założenia cenowe. A potem Volkswagen zmienia strategię i rezygnuje. Projekt zostaje zawieszony. Volkswagen zdecydował się na Scirocco. To moment, w którym wiele firm powiedziałoby: trudno, zamykamy temat. Porsche zrobiło coś zupełnie innego. Zdecydowało, skoro ten samochód istnieje, skoro ma sens, skoro jest solidną inżynierską bazą, nie wolno go zmarnować. I wtedy rodzi się kluczowe pytanie: czy coś, co nie miało być Porsche, może stać się Porsche? Odpowiedź nie wynikała z logo, tylko z konstrukcji. To, co zadecydowało o losie 924, nie było kwestią dumy, tylko techniki. Porsche wzięło projekt i przestało traktować go jako produkt dla kogoś. Zaczęło traktować go jako własny samochód. Przybudowano rozwiązania, ustawiono samochód według własnej filozofii, dopracowano jakość, dostosowano detale, sprawdzono wytrzymałość i zdecydowano: tak, to może być nasze. Nie dlatego, że był tani, nie dlatego, że był prosty, tylko dlatego, że konstrukcyjnie dawał realną przewagę. To przewaga, którą definiuje słowo transaxle. Silnik z przodu, skrzynia biegów i przekładnia z tyłu, połączone sztywną obudową wału napędowego, zachowującego moment obrotowy silnika. O co w tym chodziło? O balans, o rozłożenie masy, które nie faworyzuje przodu ani tyłu. O samochód, który reaguje w sposób przewidywalny, stabilny, logiczny. Jednym z najczęściej powtarzanych zdań o 924 jest właśnie to, że to najbardziej stabilne Porsche swojej epoki. I nie jest to marketingowy slogan, tylko konsekwencja czystej fizyki wynikającej z układu transaxle. Jak wspomniałem, silnik z przodu, skrzynia i przekładnia z tyłu, połączone na sztywno, dają rozkład masy blisko 50/50 oraz niski i korzystny dla stabilności moment bezwładności w osi wzdłużnej. Dzięki temu samochód zachowuje się przewidywalnie przy wysokich prędkościach i w sekwencji zakrętów. Reakcje są czytelne, a zachowanie progresywne, bez gwałtownych przejść. W kontrapunkcie stoi klasyczny układ 911 z silnikiem umieszczonym za tylną osią, który od początku budował charakter modelu, ale jednocześnie definiował jego ograniczenia. Masa skupiona z tyłu daje ogromną trakcję przy przyspieszaniu i bardzo dobrą przyczepność tylnej osi, lecz powoduje wyraźną nadsterowność przy granicy przyczepności, szczególnie przy odjęciu gazu. To stało się wręcz legendarną cechą wczesnych generacji. Porsche latami dopracowywało 911, modyfikując zawieszenie, geometrię, rozkład masy i aerodynamikę, ale praw fizyki nie da się oszukać. Dlatego 924 z Transaxle uchodziło w testach i prasie za samochód najbardziej logiczny w zachowaniu, a 911 za takie, które nagradza kierowcę świadomego, doświadczonego i respektującego jego charakter. To nie hierarchia lepsze-gorsze, tylko dwa różne podejścia do tego, jak samochód sportowy ma rozkładać siły i jak ma reagować na polecenia. 924 postawiło na inżynierską równowagę. 911 na tradycję i specyficzny, wymagający charakter, z którego narodziła się legenda. 924 nie był zbudowany po to, żeby zaskakiwać. Miał działać jak zaplanowano. I działał. I w odróżnieniu od 911 nie opiera się na charakterze określonym przez położenie silnika, ale na zrównoważonym układzie sił. Dla jednych to była herezja, dla inżynierów to była przyszłość. Najczęściej powtarzana fraza: a 924 ma silnik z Audi. Formalnie źródło jednostki faktycznie pochodziło z koncernu Volkswagen Audi. Ale sprowadzenie tego do prostego stwierdzenia, że to po prostu silnik z Audi, to zubożenie prawdy.
Jednostka była dostosowana, zmodyfikowana, zestrojona, włączona w architekturę samochodu według standardów Porsche. To wystarczyło, aby część środowiska zaczęła traktować 924 nie jak Porsche, tylko jako projekt z zewnątrz, z logo Porsche. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się nawet materiały prasowe i dyskusje, w których pytano wprost, czy to nadal jest real Porsche. W Europie również nie brakowało ironicznych uwag, zwłaszcza wobec wczesnych, słabszych wersji, którym zarzucano, że nie mają temperamentu godnego marki. Niektórzy krytycy stawiali 924 w jednym szeregu z 914, które wcześniej też musiało walczyć z łatką Volkswagenowego auta. Dochodziły do tego porównania do 911, modelu niemal świętego, co tylko polaryzowało ocenę. Jedni widzieli w 924 nowoczesny kierunek, inni rozwodnienie DNA marki. Dopiero wprowadzenie wersji turbo i późniejszych odmian wyczynowych zaczęło stopniowo zmieniać ton dyskusji. Ale fakt pozostaje. 924 musiało przejść przez cały etap bardzo ostrej krytyki ze strony części konserwatywnej publiczności, zanim po latach oceniono je bardziej sprawiedliwie. Nie przez pryzmat uprzedzeń, tylko przez pryzmat realnej konstrukcji i historii, którą wniosło do marki. Jednak ważniejszy od samego pochodzenia był kontrakt konstrukcyjny, współpraca z transaxlą, chłodzenie cieczą, stabilność termiczna, przewidywalność, trwałość, dostępność serwisu i możliwość dalszego rozwoju. To nie był kompromis, to była kalkulacja techniczna. Właśnie to sprawiło, że 924 nie był jednorazowym epizodem, był fundamentem. Najlepiej widać to w jego późniejszych wersjach. Początkowo oferowany w podstawowej specyfikacji, z czasem rozwinął się w 924 Turbo. Po tym pojawił się wyraźny sygnał. Baza wytrzymuje dużo więcej niż zakładano. Turbosprężarka wymusiła zmiany w chłodzeniu powietrza dolotowego, w układach smarowania, w zarządzaniu temperaturą, w hamulcach i zawieszeniu. A mechanika to przyjmowała. Później przyszły warianty Carrera GT i GTS, jeszcze bardziej zorientowane na osiągi, z poszerzeniami nadwozia, poprawioną aerodynamiką, wyraźnie sportowym nastawieniem. Jeśli fundament jest słaby, takie wersje się rozsypują. 924 pokazało, że fundament był wyjątkowo stabilny. W ramach budowania wizerunku modelu planowano stworzyć rekordową wersję 924 do prób prędkości w Nardo. W Wejsach już w 1976 roku rozpoczęto tajny projekt Turbo 924, który miał pokonać 10 000 mil ze średnią powyżej 252 km na godzinę. Celem było pobicie rekordu Mercedesa C111. Samochód dzięki turbosprężarce i dopasowanej aerodynamice osiągał prędkości rzędu 280 km na godzinę i około 250 koni, co czyniło go realnym kandydatem do rekordu. Jednak gdy Mercedes w 1977 ponownie poprawił własny wynik, projekt Porsche wstrzymano, mimo że tor był już zarezerwowany. To symboliczny epizod. 924 był technicznie gotowy na wielkie wyzwanie, ale realia sportowej rywalizacji sprawiły, że ten rozdział nigdy nie został dokończony. No tu trochę nie pykło. Trochę jak z czeską partyzantką. Byli gotowi, aby działać, tylko się Niemcy nie zgodzili. Jednym z największych osiągnięć 924 było nadwozie. Nie tylko stylistycznie. Aerodynamika była nowoczesna, przemyślana, funkcjonalna. Niski współczynnik oporu powietrza, gładkie powierzchnie, schowane reflektory, charakterystyczna tylna szyba. To nie był ornament, to było narzędzie. Porsche nie robiło samochodu efektownego. Robiło samochód uporządkowany aerodynamicznie. W połączeniu z transaxlą i odpowiednim zawieszeniem powstała spójna całość. Wnętrze było zgodne z filozofią marki. Czytelność, porządek, ergonomia. Nie było potrzeby udowadniania czegokolwiek teatrem. Ważniejsze było to, że samochód ma być zrozumiały dla użytkownika, intuicyjny, przewidywalny w obsłudze. To nie jest detal stylistyczny, to jest element tożsamości Porsche. Firma, która zawsze stawiała funkcję nad ozdobnikiem, nie zamierzała zmieniać tego w 924. I dlatego dziś, po latach, wnętrze nie starzeje się jak moda, tylko jak narzędzie zaprojektowane z sensem. Nie można mówić o 924 bez umówienia o jego miejscu w rodzinie, bo 924 nie jest samotną wyspą. Jest początkiem linii transaxle. Bez niego nie byłoby 944, bez niego nie byłoby 968. To nie jest boczny nurt. To jest alternatywny kręgosłup historii Porsche. I kiedy patrzy się na to z perspektywy czasu, okazuje się, że właśnie ten kręgosłup był potrzebny. Dzięki niemu marka nie była jednowymiarowa. Dzięki niemu mogła rozwijać się wszerz, nie tylko w głąb jednego konceptu. Jak reagowała Europa? Europejska prasa patrzyła na 924 jak na samochód, który ma sens. Opisy skupiały się na konstrukcji, technologii i logice projektu. Podkreślano stabilność, jakość wykonania, dojrzałość inżynierską. Patrzono na 924 z perspektywy rynku, który oczekiwał nie tylko emocji, ale również rozsądku.
Samochód był traktowany jako coś poważnego, jako narzędzie do pokonywania dystansów, jako przykład tego, jak można połączyć codzienność z genami sportowej marki. A Stany Zjednoczone? Tam sytuacja była inna. Rynek amerykański miał swoje własne standardy, inne dystanse, inne drogi, inne przyzwyczajenia kierowców. Porsche 924 było odbierane jako samochód europejski w najlepszym znaczeniu tego słowa. Staranność, jakość montażu, dokładność wykonania, solidność. To były rzeczy, które amerykańska prasa często podkreślała. Tam 924 nie musiało udowadniać, że jest najbardziej ekstremalne. Musiało pokazać, że jest poważnym samochodem dla ludzi, którzy chcą jakości i przewidywalności. I pokazało. W obu światach, europejskim i amerykańskim. Mówiono o tym samym samochodzie, ale z innych perspektyw. W Europie o logicznej ewolucji możliwości marki. W USA o alternatywie wobec dużych, ociężałych coupé, która wprowadzała kulturę techniczną i precyzję. I jest jeszcze jeden wątek, który często pojawia się przy 924. Wizerunek. Przez lata był przedmiotem żartów, lekceważenia, stereotypów. To nie jest prawdziwe Porsche, to jest projekt Volkswagena, to nie jest 911. I tu znowu wraca pytanie, co definiuje prawdziwość Porsche? Położenie silnika? Rodowód? Czy może to, że samochód został zaprojektowany z inżynierską konsekwencją, działa tak jak powinien i buduje przyszłość marki? Po latach odpowiedź okazała się jasna. 924 może nie było samochodem, który epatował swoją wyjątkowością, ale było samochodem, który wykonywał swoją pracę na poziomie, który pozwolił marce iść dalej. Dane produkcyjne Porsche 924 pokazują wyraźnie, że nie był to samochód marginalny, że nie był to eksperyment, lecz pełnoprawny, globalny model. W latach produkcji od 1976 do 1988 powstało łącznie około 150 000 egzemplarzy wszystkich wersji, w tym turbo oraz późniejsze warianty 924S. Samochód produkowano przede wszystkim w zakładach Audi NSU w Neckarsulm, które odpowiadały za zasadniczą większość wolumenów. Był to element pierwotnej umowy produkcyjnej, a jednocześnie dowód, jak bardzo projekt 924 był osadzony w strukturze przemysłowej koncernu Volkswagen. To właśnie stamtąd wychodziły samochody przeznaczone zarówno na Europę, jak i na rynki zamorskie. Elementy rozwojowe, prototypowe i niewielkie serie specjalne przechodziły przez struktury Porsche w Zuffenhausen, ale seryjna produkcja drogowych 924 była związana z Neckarsulm. W późniejszym okresie pojawiają się też wąskie epizody związane z udziałem Osnabrück. Jednak rdzeń historii produkcyjnej pozostaje niezmienny. 924 było budowane u Audi. Jeżeli chodzi o podział rynkowy, 924 było modelem wyraźnie globalnym. Europa stanowiła naturalnie istotną część sprzedaży, zwłaszcza Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria i państwa Beneluxu, gdzie samochód trafił do klienta ceniących jego nowoczesną konstrukcję i racjonalność użytkową. Jednocześnie jednak ogromna część produkcji, szacunkowo ponad połowa całego wolumenu, trafiła do USA i Kanady. Rynek amerykański był dla Porsche kluczowo biznesowo. I to właśnie tam 924 pełniło niezwykle ważną rolę wejściową do świata marki. Duży eksport sprawił, że 924 w rzeczywistości było samochodem bardziej międzynarodowym niż wiele modeli wcześniejszych. Jego produkcja odbywała się w Niemczech, ale jego znaczenie było globalne, a struktura sprzedaży jasno pokazuje, że nie projektowano go wyłącznie dla Europy, lecz od początku jako pełnoprawny model światowy. Dzięki 924 Porsche mogło inwestować w rozwój, wyścigi, w technologie, które później stały się znakami rozpoznawczymi firmy. Ale ile kosztowało Porsche 924, gdy pojawiło się na rynku? W momencie debiutu, kiedy Porsche 924 wszedł na rynek USA w lipcu 1976 roku jako model 1977, jego bazowa cena katalogowa wynosiła około $9400. Dla porównania bazowy Porsche 911 z podobnego okresu, według zachowanych danych z epoki, był wyceniany przez producenta na około $15 300, bez dodatkowych opcji. Zatem różnica cenowa pomiędzy Porsche 924 a 911 była wyraźna i wyznaczała ich pozycjonowanie na rynku. I to nie symbolicznie, lecz bardzo konkretnie. To nie była więc tańsza odmiana 911, tylko zupełnie inny poziom wejścia finansowego w markę. To automatycznie kształtowało profil nabywcy. 911 pozostawało samochodem dla klientów świadomych tradycji modelu, często lojalnych wobec marki, gotowych zaakceptować jego specyficzny charakter i koszty. 924 natomiast otworzyło Porsche dla zupełnie nowej grupy. Ludzi, którzy wcześniej mogli rozważać szybkie wersje Volkswagena, Audi, BMW czy sportowe japońskie coupé. A teraz mieli możliwość wejścia do świata Porsche w przedziale cenowym bliższym rozsądnemu sportowemu samochodowi niż luksusowej ikonie.
To ważne. Kupujący 924 w ogromnym procencie byli nowymi klientami marki, a nie zubożonymi klientami 911. Porsche bardzo dobrze rozumiało, że 924 przyciąga tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli Porsche, a jednocześnie oczekują jakości, inżynieryjnej powagi i prestiżu marki. Dlatego mówi się, że 924 było mostem, cenowo bliżej świata Volkswagena i szerokiego rynku, ale wizerunkowo i konstrukcyjnie funkcjonowało już wyraźnie w świecie Porsche, skutecznie poszerzając bazę klientów, zamiast kanibalizować 911. Czy więc 924 było przełomem? Tak, choć w sensie niespektakularnym. Było przełomem cichym, ale fundamentalnym. Zmieniło sposób myślenia o tym, czym może być Porsche. Udowodniło, że marka nie jest przywiązana do jedynego schematu, że potrafi się adaptować, projektować przyszłość, a nie tylko wspominać przeszłość i że potrafi to robić w sposób poważny, techniczny, konsekwentny. Dlatego dziś coraz częściej pojawia się refleksja. 924 nie było zdradą tradycji, było jej rozwinięciem. Nie było chwilową ucieczką przed problemami. Było racjonalną odpowiedzią na rzeczywistość. A rzeczywistość weryfikuje projekty zawsze po latach, nie w dniu premiery. Po latach okazuje się, że 924 nie jest anomalią. Jest jednym z najważniejszych etapów w historii marki. Na początku była wątpliwość, czy coś, co nie powstało pierwotnie jako Porsche, może stać się prawdziwym elementem tożsamości Porsche. Na końcu staje inna myśl. Tak, może. Jeśli zostało zaprojektowane uczciwie, technicznie, konsekwentnie. Jeśli przeszło próbę rynku, próbę prasy i próbę użytkowania, jeśli zostawiło po sobie coś więcej niż wspomnienie. Porsche 924 zostawiło fundament, a fundamenty nie trafiają na plakaty tak często jak ikony. Ale to na fundamentach stoi przyszłość. A wy co sądzicie o 924? Prawdziwe Porsche czy Volkswagen? No ewentualnie Audi na sterydach? Podzielcie się proszę swoją opinią w komentarzach. A jeżeli chcecie być informowani o następnych odcinkach, to możecie zasubskrybować kanał. I do następnego.